Twórcy gier komputerowych zwykle chcą, żebyśmy poczuli się częścią świata, który nam przedstawiają. Uzyskuje się to poprzez staranne dopracowanie mechanik, grafiki, fabuły i wszystkich innych elementów, które składają się na świat, który widzimy. Jednak zepsucie choćby jednej z tych rzeczy jest w stanie łatwo strzaskać nasze poczucie imersji i sprawić, że nie będziemy się już tutaj czuli jak w domu. Przypomnijmy sobie, że to tylko gra. A może nawet kompletnie wybijemy się i nie będziemy grać dalej. Zresztą wyobraźcie sobie taką sytuację. Jesteście Emily Kaldwin, cesarzową imperium, która została strącona z tronu i zmuszona do walki o przetrwanie. Zakradacie się do swojej byłej sali tronowej, gdzie wciąż stoi skamieniała pozostałość waszego głównego obrońcy i co ważniejsze, waszego ojca, Corvo Attano. Na środku sali razem z 2 strażnikami stoi Mortimer Ramsey. Człowiek, który nie tylko was zdradził, ale także zabrał klucz do waszej głównej drogi ucieczki. Postanawiacie się na nim zemścić. Początkowo staracie się rozegrać sytuację po cichu, ale nagle zostajecie zauważeni. Nie mając wyboru, stajecie do walki i... Po śmierci widzicie ekran umożliwiający wczytanie gry. No i na tym etapie dla wielu osób zakończy się imersja. I to nawet w tak świetnej grze jak Dishonored. Ale czy zawsze musi tak być? Zapraszam do materiału. W większości gier da się przegrać lub umrzeć. Już jedne z pierwszych tytułów miały charakterystyczne serduszka, czy później paski życia, a także mechaniki respawnu, checkpointy i tym podobne. Jednak na przestrzeni lat powstała cała masa gier, które podchodzą do tematu troszkę inaczej, które czynią ze śmierci coś więcej niż mechanikę, która jest wymagana, która jest potrzebna i po prostu musi być. Sprawiają one, że staje się ona integralną częścią świata, że to wokół niej toczy się rozgrywka, albo starają się wykształtować wokół niej narrację, która daje nam do myślenia. Dzieje się tak na przykład w innej grze twórców wcześniej wspomnianego już Dishonored, czyli Deathloop. Gra opiera się na dość prostym założeniu. Budzimy się na plaży jako Colt, pijany zawadiaka z amnezją i całkiem imponująco wprawą w zabijaniu. Wow, ciało zniknęło? Poszło mi zbyt łatwo. Szybko dowiadujemy się o kilku całkiem ważnych dla fabuły rzeczach. Przede wszystkim jesteśmy zamknięci w dziwnej pętli, która setuje się każdego wieczora lub po naszej śmierci. Ponadto główny bohater już od dłuższego czasu i z dość wątpliwymi sukcesami próbuje ową pętlę przerwać. No i w końcu nikt poza nami i próbując zabić Julianną nie pamięta zupełnie niczego z innych iteracji pętli, myśląc, że cały czas trwa pierwszy dzień eksperymentu. W ten też sposób prosta mechanika respawnu po śmierci przerodziła się w jeden z głównych konceptów gry. Dodatkowo, wymuszony tym założeniem cykliczny charakter rozgrywki niesie sobą ciekawą konsekwencję. Naszym najważniejszym zasobem nie są teraz bronie, ale wiedza. Choć oczywiście odpowiednio duży kaliber uzupełnia czasami braki intelektualne Colta. W grze mamy kilku bossów i o ile tak, każdego da się zabić brutalną siłą, to prawdziwa zabawa zaczyna się, gdy próbujemy zabić ich efektywnie. Naszym celem w Deathloop, w przeciwieństwie do wielu podobnych gier, nie jest stawanie się silniejszym, żeby łatwiej zabijać bossów, tylko zdobycie informacji, które umożliwią nam stworzenie pułapki idealnej. Nie wchodząc w spoilery, w pewnym momencie gry jesteśmy w stanie np. zabić 2 silnych przeciwników naraz, poprzez jedno wciśnięcie wielkiego czerwonego przycisku. Żeby móc to zrobić, musimy jednak wcześniej zinfiltrować ich bazy, przegrzebać tony prywatnych dokumentów oraz wiadomości i poznać kilka sekretów. Koncept rozgrywki, w której śmierć jest nieunikniona i zdani jesteśmy jedynie na wiedzę, mistrzowsko panowało Outer Wilds. Z początku niepozorna gra indie, która szybko zdobyła tysiące zaangażowanych fanów dzięki wyjątkowym lokacjom, intrygującej fabule oraz kreatywnie zaprojektowanej pętli rozgrywki. Podobnie jak w Deathloop, Outer Wilds też wykorzystuje motyw pętli, która tutaj trwa dokładnie 22 minuty. Jedyny system progresu w grze to baza danych, którą na bieżąco uzupełniamy, co pozwala nam z czasem łączyć wątki i powoli przybliża nas do rozwikłania zagadek tego świata. Nie ma żadnych przedmiotów ani umiejętności, które jesteśmy w stanie przenieść między poszczególnymi iteracjami pętli. Rodzi nam to unikatowy świat gry, którego nic sztucznie nie ogranicza.
Nie mamy tu drzwi zamkniętych na klucz, leżących w odmętach piekła. Patrzę na ciebie, Dark Souls. Jedyne, co powstrzymuje nas przed eksploracją świata, to nasza wiedza. Często musimy się gdzieś indziej dowiedzieć, jak działa konkretny mechanizm, czy gdzie jest ukryte przejście. Jeżeli ktoś zna już tę grę, może przejść 20 minut od momentu zainstalowania jej na komputer. Nie będę tu jednak wchodzić zbyt wiele szczegółów, bo Outer Wilds to gra, którą trzeba po prostu ugrać samemu. Prawnie unikając przy tym spoilerów. Wyłania nam się tu jeden bardzo ciekawy motyw. Gra, w której zdani jesteśmy jedynie na swoją wiedzę i której w efekcie w pełni możemy doświadczyć tylko jedyny raz. No chyba, że mamy wystarczająco dobrze rozwiniętą niepamięć i zapomnimy wszystkie wątki fabularne, a następnie znowu będziemy cieszyć się z plot twistów. Ja tak niestety nie potrafię. Mówiąc o śmierci w grach, ciężko nie wspomnieć o kultowym już Dark Souls oraz jego grach pochodnych, w którym to umieranie jest integralnym elementem rozgrywki. W głównej serii zarówno nasza postać, jak i wszyscy ludzie naznaczeni są jakąś wariacją klątwy. Sprawia ona, że po każdej śmierci wracamy do życia, lecz zatracamy cząstkę swojego człowieczeństwa. Każdy człowiek w tym uniwersum jest na to skazany, a to, kiedy klątwa nas pochłonie, jest tylko kwestią czasu. Jedynym ratunkiem wydaje się ponowne rozpalenie pierwszego płomienia, by podtrzymać świat przy istnieniu. Udajemy się więc na pozornie desperacką wyprawę, by uratować wszystko to, co zostało z tej trawionej klątwą krainy. Wyruszamy więc zmierzyć się z niezliczonymi przeciwnikami i stawić czoła najpotężniejszym istotom, jakie stąpały po tej ziemi. Umrzemy przy tym niezliczone ilości razy, zawsze wracając do bezpiecznego ciepła ognisk. Wyłania się tu swoją drogą świetna metafora. Postaci w Dark Souls mogą prawdziwie umrzeć tylko, gdy stracą już całe człowieczeństwo. I co za tym idzie, nadzieję. Tak też postać gracza umiera nie wtedy, gdy zginie jakąś określoną liczbę razy, lecz w momencie, gdy to gracz straci wolę walki i postanowi nie wracać do tego świata. No ale dobrze, zastanówmy się teraz nad ważnym pytaniem. Czy uczynienie ze śmierci czegoś więcej niż tylko zwykłej mechaniki wymaga setek godzin pracy, przedefiniowania całej gry, napisania tysięcy nowych mechanik i ogromnych, dramatycznych zmian? Niezbyt. W serii Assassin's Creed jest to rozwiązane w zadziwiająco prosty sposób. Z perspektywy fabuły nie jesteśmy tam tak naprawdę żywym asasynem, piszącym krwią na kartach historii, lecz wcielamy się jedynie w jego wspomnienia podczas symulacji komputerowej. Śmierć to nic innego jak rozsynchronizowanie się ze wspomnieniem, które akurat przeżywaliśmy. Aby naprawić ten błąd, musimy... Nie zgadniecie. Nie umierać. Ciężko jednak nie zauważyć, że eksperymenty z mechaniką śmierci otwierają przed nami cały wachlarz nowych opcji. W serii Śródziemie nasz bohater, podobnie jak w Dark Souls, zostaje przeklęty nieumieraniem. Lecz tu pojawia się jeden dodatkowy aspekt. Świat dynamicznie reaguje na naszą śmierć. Dzięki tzw. systemowi Nemesis w grze mamy do czynienia z armią losowo generowanych orków, których szeregi nieustannie zmieniają się w walce o władzę i uzupełniają nowymi jednostkami po starciach z nieugiętym strażnikiem. Awans może orkowi zagwarantować zasługę w armii, pokonanie innego generała albo zabicie gracza. Dodatkowo, po pokonaniu nas w boju, przeciwnik będzie pamiętał nasze starcie, a nawet wyśmieje nas przy najbliższej okazji. Tworzy to kolejną warstwę urozmaicającą rozgrywkę. Awans przeciwnika to nie tylko oznaczenie, które uzyska, ale też okazja do rośnięcia w siłę i zyskania potężniejszych umiejętności. W efekcie, im więcej razy pokona dany generał, tym silniejszy się staje. A co to oznacza? Że kolejna walka będzie jeszcze większym wyzwaniem. Ale jest jeszcze jedna ciekawa opcja radzenia sobie z kończącym się terminem przydatności naszego bohatera. Wymiana go na kolejnego. Taki motyw mamy zresztą przykład Darkest Dungeon.
Przede wszystkim gra dzieje się w Lovecraftowskim świecie, w którym dostawszy list od członka naszej rodziny, wyruszamy na misję naprawienia jego małych błędów. Aby to zrobić, zbieramy grupę 4 śmiałków i z ich pomocą czyszczamy kolejne lochy. Na to, jak działa śmierć w Darkest Dungeon, podają się dwie mechaniki. Po pierwsze, gra nie ma opcji wczytania ani zapisania rozgrywki, co czyni każdy nasz błąd nieodwracalnym. Po drugie, postacie, z których składa się nasz zespół, mogą popadać w choroby, oszaleć czy umrzeć na stałe. Połączenie tych dwóch mechanik sprawia, że śmierć w tej grze ma znacznie mocniejszy wymiar niż w typowym RPG-u z opcją wczytania rozgrywki. Wywierana przez ten system presja sprawia, że zaczynamy rzeczywiście uważać na to, co robimy i skłania nas do bardziej zachowawczego stylu. Personalnie zacząłem nawet czuć więź z moimi postaciami mocniej niż zwykle w innych grach. Moment straty kompana, z którym przemierzaliśmy wcześniej loch, w którego rozwój tak dużo inwestowaliśmy i który wydostał nas wcześniej z ramion śmierci, jest dość brutalny i bolesny. A jeżeli chcemy dodać trochę chaosu, wystarczy uczynić graczy potężnymi magami, dać im zaklęcia ognia, wybuchy, friendly fire i możliwość oddania się w nieskończoność. Tak jak w Magice. Hej! Przede wszystkim chciałem jeszcze podziękować za obejrzenie filmiku. Był to mój pierwszy, przyznam, że trochę się przy tym stresowałem. Zresztą zrobienie tego wideo zajęło mi pół roku. Tak żeby się przemóc, żeby to zmontować, żeby to wrzucić. Chociaż szczerze mówiąc, większość z tego to był czas, żeby się przemóc, żeby to wszystko zrobić. Więc dajcie znać w komentarzach, co się wam podobało, co waszym zdaniem trzeba jeszcze poprawić. Będę naprawdę bardzo wdzięczny za feedback. I co? Do zobaczenia.